Witam Państwa, nazywam się Ewa Gierula, jestem dyplomowanym dietetykiem holistycznym i psychodietetykiem, a także autorką książek Poradnika Zdrowe Dzieci, książki popularno-naukowej Żywność a zdrowie człowieka, a także książki kucharskiej i poradnika Zdrowa Rodzina. Zapraszam do mojego gabinetu dietetycznego dzieci, dorosłych i całe rodziny. Pytanie, jakie otrzymałam od rodzica dziecka. Co Pani sądzi o jadłospisie w przedszkolu przedstawionym na zdjęciu? I wraz z tym pytaniem otrzymałam zdjęcie tego jadłospisu. W tej chwili je Państwu udostępniam na ekranie. Jakość tego zdjęcia nie jest najlepsza, więc jeszcze dodatkowo w opisie do tego filmu podaję Państwu link do tego zdjęcia w formie PDF, tak aby Państwo mogli sobie je powiększyć i odczytać to, co jest w tym jadłospisie napisane. I moja odpowiedź po dogłębnej analizie tego jadłospisu jest następująca. Cytuję. Z pewnością dietetycy przedszkolni, instytucje nadzorujące żywienie dzieci, dyrektorzy przedszkoli oraz rodzice powinni zaktualizować swoją wiedzę i pogłębić świadomość żywieniową. Jadłospis zaprezentowany na ilustracji stosowany długofalowo może przyczynić się do rozwoju chorób metabolicznych, dysbiozy jelitowej oraz innych problemów zdrowotnych. Może też pogłębiać istniejące zaburzenia, takie jak problemy neurologiczne, alergie czy nawracające infekcje dróg oddechowych. I poniżej przedstawiam moje szczegółowe uwagi do jadłospisu z uwzględnieniem faktu, że jest to jadłospis z połowy czerwca. 1. Dominacja zbóż w diecie. Prawie każdy posiłek zawiera zboża, takie jak pszenica, kukurydza, jęczmień. Nadmiar zbóż w diecie dziecka zaburza pracę jelit, destabilizuje gospodarkę cukrową i wpływa uzależniająco. Zboża wypierają apetyt na warzywa, bardziej wartościowe źródło węglowodanów. Zalecane jest większe urozmaicenie zbóż i ich ograniczenie na rzecz warzyw, zarówno surowych, jak i gotowanych. 2. Słodzone wypieki i desery. Podejrzewam, że wypieki i desery zawierają cukier lub syropy glukozowo-fruktozowe, a nie naturalny miód czy owoce. Z jadłospisu należałoby usunąć m.in. mus truskawkowy, jeśli jest dosładzany, herbatę, kompot, kawę zbożową, kakao, bawarkę, jeśli są słodzone, galaretkę wiśniową, rurki waflowe, dżem, ciasto drożdżowe, budyń. 3. Produkty wysokocukrogenne. Jadłospis zawiera wiele produktów gwałtownie podnoszących poziom glukozy we krwi, co sprzyja insulinooporności, cukrzycy, stanom zapalnym, a właściwie wszelkim chorobom. Przykłady z jednego dnia, a konkretnie z czwartku. Bułka mleczna, dżem, miód, słodzone kakao, winogrona, kopytka ze względu na zawartość czystej skrobi, ciasto drożdżowe, bawarka, jeśli jest słodzona. 4. Obecność produktów przemysłowo przetworzonych. W niemal każdym posiłku występują produkty przetworzone przemysłowo, płatki kukurydziane, mleko ze sklepu i tutaj Państwa odsyłam do mojego artykułu blogowego pod tym właśnie tytułem Mleko ze sklepu. Dalej makaron, tosty, śmietana 18%, kasze błyskawiczne, parówki, groszek ptysiowy, galaretka, rurki waflowe, wyekstrahowana skrobia ziemniaczana w kopytkach, serek z kubeczka, paluszki rybne, budyń. Produkty te mają niską gęstość odżywczą, nie są probiotyczne, nie zawierają enzymów i mogą zawierać niepożądane dodatki, konserwanty, aromaty, barwniki, stabilizatory i tym podobne. Dodatkowy problem stanowią plastikowe lub aluminiowe opakowania, w których najczęściej sprzedawana jest tego typu żywność. 5. Zbyt częste podawanie produktów mlecznych. W jadłospisie codziennie pojawia się mleko lub jego przetwory. Niestety taka dieta jest problematyczna dla dzieci chorowitych i może rozregulować organizm dziecka zdrowego, szczególnie ze względu na przemysłowe pochodzenie i przetworzenie produktów mlecznych. 6. Brak jajek w naturalnej postaci. W jadłospisie brakuje gotowanych jajek, jajecznicy, jajek sadzonych lub samych żółtek w opcji dla dzieci z nadwrażliwością pokarmową. A jajka to jeden z ważniejszych elementów wysokoodżywczej oferty kulinarnej dla dziecka. 7. Brak mięsa w czystej postaci. W jadłospisie brakuje mięsa w czystej postaci, np. w formie steku wołowego, nóżki czy piersi drobiowej.
Oferowane mięso, kotlet mielony, parówki czy potrawka z indyka w małych porcjach i niecodziennie to stanowczo za mało. Mięso, podobnie tak jak jajka, powinno pojawiać się codziennie w ofercie kulinarnej dla dzieci, co nie oznacza, że muszą je jeść każdego dnia. 8. Brak pojedynczych surowych warzyw sezonowych. W jadłospisie nie widać typowych warzyw sezonowych z połowy czerwca typu zielona sałata, młoda marchewka, kalarepka, rzodkiewka, różyczki kalafiora czy pojedyncze listki młodej kapusty. 9. Brak zieleniny. Do posiłków nie dodaje się świeżych ziół ani zielonych liści, np. natki pietruszki, koperku, rukoli, które wspierają trawienie i odporność. 10. Owoce niesezonowe. W czerwcu podawane są jabłka, winogrona i gruszki, owoce spoza sezonu. Warto je zastąpić truskawkami i czereśniami. 11. Obecność kofeiny w diecie dzieci. Dzieciom podaje się herbatę i kakao, produkty zawierające kofeinę. Jest to alkaloid o działaniu pobudzającym i uzależniającym. 12. Stosowanie odtłuszczonej śmietany. Tłuszcze są niezbędne w diecie dzieci. Ich brak zmniejsza przyswajalność witaminy A, D, E i K, składników mineralnych, a także aminokwasów z białek. Odtłuszczanie produktów mlecznych zwiększa ich nietolerancję i alergenność. 13. Podawanie napojów do posiłków. Herbata, kakao, kawa zbożowa, bawarka czy kompot mogą zaburzać trawienie, szczególnie jeśli są słodzone. Najlepszym napojem dla dzieci jest czysta źródlana woda ze szklanych butelek podawana niezależnie od posiłków. Jedynie kompot na samych owocach z dodatkiem przypraw korzennych i ewentualnie dosłodzony na zimno surowym, wysokogatunkowym miodem może być dobrą propozycją dla dziecka, ale nie jako posiłek, lecz jako płynna przekąska. 14. Jakość i pochodzenie żywności. Najprawdopodobniej we wszystkich posiłkach znajdują się pozostałości pestycydów, środków farmakologicznych stosowanych w przemysłowej hodowli zwierząt oraz wątpliwe dodatki do żywności. W jadłospisie nie mamy informacji o ekologicznym pochodzeniu żywności. Niestety nikt nie zajmuje się tym problemem na potrzeby placówek przedszkolnych, domów dziecka czy szkolnych stołówek i cateringów, a przecież dzieci, istoty delikatne i dopiero rozwijające się, potrzebują żywności najwyższej jakości, naturalnej, nieprzetworzonej przemysłowo, nie zawierającej chorobotwórczych substancji. I to jest koniec mojej odpowiedzi. I jeszcze kilka słów komentarza. Jak widać, żywienie dzieci w przedszkolach, pomimo że jest nadzorowane przez oficjalne instytucje, pomimo że jest zatrudniany w przedszkolach zawsze dietetyk, pozostawia sporo do życzenia. Potrzebne by były tutaj olbrzymie zmiany, tak jak zaznaczyłam na początku, i w świadomości, i w wiedzy osób odpowiedzialnych za to żywienie. A kim są te osoby? To nie są tylko dietetycy w przedszkolu, to są również dyrektorzy przedszkoli, to są rodzice i wreszcie to są ludzie, którzy pracują w instytucjach nadzorujących żywienie dzieci w takich placówkach jak przedszkole. Więc jest to problem zawiły, złożony, który wymagałby wdrożenia głębszych zmian i niestety dietetycy przedszkolni nie mają swobody w tym, aby przygotowywać te jadłospisy w należyty sposób. Tak nawiasem mówiąc, to nie powinny być jadłospisy, tylko tworzenie bogatej oferty kulinarnej w formie szwedzkiego stołu dla dzieci codziennie, tak aby dzieci miały możliwość wyboru takiego pożywienia, jakie im indywidualnie w danej chwili odpowiada i jest potrzebne. Więc tutaj należałoby dokonać rewolucji w podejściu do żywienia dzieci w przedszkolach. No i dietetycy mają nieco związane ręce. Z jednej strony mają nad sobą sanepid, ogólne zalecenia żywieniowe, które nie do końca się sprawdzają w praktyce, jak widać. Oni tutaj pod względem formalnym są w porządku, spełniają wymogi, przepisy w tym względzie. Mają nad sobą dyrektora przedszkola, no i jest jeszcze jedno ogniwo. Mają ograniczony budżet na to żywienie, więc tutaj też wiele rozbija się o pieniądze i zorganizowanie dobrej żywności, wysokiej jakości żywności i przeorganizowanie struktury takiego jadłospisu, czy poprawniej rzecz ujmując, szwedzkiego stołu w przedszkolu, bo tak tylko to widzę. Niemniej, pomimo tych trudności wydawałoby się obiektywnych, nie wierzę, że nie można czegokolwiek zmienić w tym, co jest.
I druga sprawa, niezależnie od tych trudności, to my dorośli jesteśmy odpowiedzialni za dzieci. Dzieci nie mają jakiegokolwiek wpływu na ten stan rzeczy. I zasłanianie się tymi trudnościami, czy tłumaczenie się, że coś jest dla nas niemożliwe, nie sprawi, że nasze dziecko, które będzie przez wiele miesięcy, a nawet lat chodzić do takiej placówki, że będzie dobrze funkcjonować, bo nie będzie. Bo na takim jadłospisie nie da się w dłuższym okresie dobrze funkcjonować. A przecież chcielibyśmy, aby nasze dzieci były okazami zdrowia. Więc nie przeskoczymy tego takimi tłumaczeniami. I to należy uświadomić sobie głęboko. Takim doraźnym rozwiązaniem, jakie ja zastosowałam przed laty, gdy moje dzieci chodziły do przedszkoli, ja również robiłam tego typu zdjęcia, czy brałam skany takich jadłospisów, żeby bliżej się temu przyjrzeć. Więc ja to rozwiązałam od razu w ten sposób, że całkowicie zrezygnowaliśmy z żywienia przedszkolnego i przekazywałam moim dzieciom jedzenie przygotowane w domu. Więc to jest jakieś wyjście i powiem również optymistycznie, że pomimo tego, że jest to indywidualne rozwiązanie i wydawałoby się doraźne i najbardziej skuteczne, to jeżeli zaczniemy je stosować jako rodzice masowo, to siłą rzeczy dietetycy w przedszkolach, dyrektorzy przedszkoli i instytucje nadzorujące żywienie dzieci będą musiały się zainteresować tą sprawą, jeżeli coraz mniej dzieci korzystałoby z tego, co się obecnie im oferuje. Ponieważ ten temat jest bardzo ważny i dla rodziców, i dla nauczycieli przedszkolnych, dla dietetyków, którzy zajmują się żywieniem dzieci w przedszkolach, dla dyrektorów przedszkoli, no i dla osób, które pracują w instytucjach zajmujących się żywieniem dzieci, instytucjach nadzorujących żywienie przedszkolne, będę bardzo wdzięczna za udostępnianie tego materiału, aby dotarł do jak największego grona osób, bo im więcej z nas uświadomi sobie ten problem, my go nie widzimy wyraźnie na co dzień, bo zostawiamy nasze dzieci w przedszkolach i idziemy pracować i nie mamy z nimi kontaktu. W naszym zabieganiu nie zawsze zwrócimy uwagę na szczegóły tego jadłospisu, nie zastanowimy się nad nim głębiej, no i te dzieci zostawione są samym sobie. Także dobrze by było, żeby jak najwięcej osób zwróciło uwagę na ten problem. Proszę również o lajki, gdyż to sprawi, że algorytmy będą sprzyjać rozpowszechnianiu tej treści. Będę również wdzięczna za komentarze. W szczególności interesują mnie wypowiedzi na temat przedszkoli, które zwróciły uwagę na jakość żywności i jak sobie te przedszkola radzą względem narzuconych im przepisów. Bo problem, jeśli chodzi o jakość żywności, związany jest również z tym, że wszystko, co się kupuje, z tego co wiem, do przedszkola w zakresie żywności musi być udokumentowane z paragonem, a więc wydaje się, że przedszkola są skazane na żywność pochodzącą z oficjalnych sklepów, a więc z przetwórstwa przemysłowego, a przydałoby się dotrzeć do naturalnych, małych gospodarstw, które bądź to mają certyfikat ekologiczny, bądź nie, ale prowadzone są w sposób naturalny i oferują najwyższej jakości, wysoko odżywczą żywność. Tylko tam znajdziemy taką żywność. I tutaj jest problem właśnie z zakupem, podejrzewam. Nie wiem dokładnie, jak brzmią przepisy sanepidowskie, więc jeżeli Państwo mają takie informacje, jeżeli ten materiał dotrze do dyrektorów szkół, czy nauczycieli zatrudnionych, czy dietetyków zatrudnionych w przedszkolach, bardzo proszę podzielić się tą wiedzą. Na dzisiaj to już wszystko. Dziękuję za uwagę.